Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, dzisiaj troszkę innym. Nie będziemy nic zaprawiać, ale spróbujemy coś zbudować. A mianowicie taką małą zabawkę. Zamówiłem sobie od naszych przyjaciół z Dalekiego Wschodu. Małą zabawkę, która się zwie Lewitron. Lewitron, czyli zabawka, urządzenie powodujące, że coś nam się unosi w przestrzeni na zasadzie oddziaływania elektromagnetycznego i daje wrażenie, że coś po prostu jest zawieszone w powietrzu. Taka zabawka przyszła, tak jak widać, w takim zestawie, w woreczku plastikowym. Co otrzymujemy, zaraz Wam pokażę. Też jestem ciekaw. Jeszcze na dobrą sprawę tego nie otwierałem i jestem ciekaw, z czego składa się taki zestaw Lewitron. Zamówiłem zestaw, który ma możliwość do uniesienia około 300 gramów, czyli troszkę tak więcej. Takie było moje założenie, żeby coś tam mogło więcej w przestrzeni być utrzymywane. Dostajemy taki zestaw, a mianowicie jeden woreczek z magnesem, który właśnie jest, jak dobrze mniemam, to jest tym spodeczkiem, który się utrzymuje w przestrzeni, na którym możemy coś postawić. Kilka takich mniejszych magnesów. Widzę, że już skręconych, przełożonych przez śruby. Cewki, które wytwarzają pole magnetyczne. I one właśnie służą do korekcji tego pola, do regulowania jego wielkości, tak aby ten nasz spodek w polu tym magnetycznym wytworzonym przez te cewki utrzymywał się. Tu mamy zestawy do montażu, czyli elektronika. Jak widzę, są to wzmacniacze operacyjne LM324, czyli całość jest analogowa, układ analogowy, tranzystory pewnie jakieś BD wykonawcze, które pewnie zasilają nam odpowiednio cewki. Także tak to jest zbudowane na zasadzie analogowej. Pewnie jakieś sprzężenie zwrotne jest, która cewka, odczyt jest cewek, która cewka musi dać większe pole wytworzyć magnetyczne. To tym sterują nasze wzmacniacze operacyjne. Tu mamy płytki PCB, dwie płytki PCB w formie takiej kanapki złożymy. Tu mamy rozmieszczone nasze cewki, tu magnesy stałe, czujnik X, Y, minus X, minus Y tu widzę, czyli czujniki pewnie pola magnetycznego, halotronowe i one dają odczyt właśnie do sprzężenia zwrotnego i informacje o tym, które cewki mają jakie pole wytworzyć. Taki dość prosty układ, ale widzę, że PCB dobrze wykonane, nawet nieźle. Jest sztywne, grube. No zobaczymy jak dalej. No i tu jeszcze dostałem zasilacz. Taki rozszarpany właśnie. Z tym, że zasilacz jest na wtyczkę nie europejską, tylko amerykańską prawdopodobnie, więc będę musiał użyć przejściówki, chyba że wymienię sobie zasilacz na wtyczkę europejską. Daje on 12 V i 2 A, czyli 24 W. No dobrze. No to zaczynamy składać. Oczywiście nie dostajemy żadnego schematu, ale mamy opisane tutaj, z tego co widzę, mamy opisane wartości elementów B772, D882, czyli tranzystory NP. Mówiłem, że to są 140, ale to coś innego. Pewnie coś może o większym prądzie, albo po prostu zamiennik BD140, BD139. Układy, elementy podpisane 1 kg, 20 kg, LM393, LM324, także nie będzie problemu, myślę, z montażem. No cóż, od czego zacząć montaż takich elementów? To dla osób, które są po prostu dopiero zaczynają dopiero elektronikę. To taka fajna zabawa, taki kit. Ja troszeczkę tak
No powiem szczerze, dla zabawy w sumie to zamówiłem. Może w pokoju córki dostanie jako taka ciekawostka i zabawa dla niej. No wysypuję sobie elementy i montaż. Zaczynamy od elementów, które są najmniejsze i najniżej płytki, czyli diody, rezystory. Potem kolejno układy scalone, tranzystory, kondensatory elektrolityczne. Widzę, że diody jakieś też mamy. A na samym końcu elementy największe, czyli cewki, magnesy stałe. Osobno do tej płytki przykręcimy, przylutujemy i następnie płytki pewnie tutaj gdzieś mamy, gdzieś widziałem, mamy takie tuleje montażowe, dystansowo montażowe, czyli będzie to wyglądało coś takiego, a tu w środku, tu pod spodem elektronika, tu natomiast cewki. Jak zamknę to jeszcze w jakąś obudowę, to będzie ten krążek ładnie, oj, złapał nam elementy, poruszał się nad tą płytką i dało wrażenie, że coś jest zawiśnięte w przestrzeni. Także biorę się za montaż. Grzejemy lutownicę, cyna, topnik i jedziemy. No i elementy bierne mam już wlutowane. Rezystory, kondensatory, diody. 2 potencjometry zapewne do kalibracji wstępnej. Także czas teraz na tranzystory, wzmacniacze operacyjne, kondensatory elektrolityczne. Tutaj widzę mamy łączówki, czyli łączące nam kanapkę góra i dół. Bardzo fajnie. Także taka modułowa budowa. Już zostało z górki. Najbardziej nie lubię montażu elementów przewlekanych, bo dużo śmieci, dużo obcinania. No ale to chyba nikt nie lubi tego. Także jedziemy dalej. Powoli zaczyna to wyglądać. Także lutownica była. Elektronikę mam już gotową, płytkę mam zlutowaną, zostało umyć luty. Zająłem się mechaniką, czyli montaż cewek, magnesów. Także nie ma tu nic trudnego. Skręcamy, lutujemy cewki, dystansy i można składać kanapkę. Tak, można będzie składać kanapkę w taki sposób. Także chwila przerwy. Na fryzjera uciekam, dokończę wieczorem. No i chwila przerwy okazała się nieco dłuższa. Ja już złożyłem i uruchomiłem Lewitron. No i mam takie uwagi co do jak się ktoś będzie składał. Myślę, że pożyteczne. Zacznijmy od montażu cewek. Montaż cewek wykonajcie tak, że uzwojenia z góry cewki wchodzą nam na połączenia oznaczone 1. Od A do D, ale zawsze jedynka. D1 góra, B1. Tutaj również górne uzwojenie wchodzi nam na 1. Tutaj również z góry uzwojenie wchodzi nam na A1 w tym momencie. Nieważne co tu jest oznaczone, ważne żeby do numeru 1. To pierwsza uwaga. Druga uwaga, jeśli chodzi o czujniki Hala. Czujnik oznaczony H3.
zamontujcie w taki sposób, że jest on dość wysoko, na wysokości cewki i zagięty jest o kąt 90 stopni, czyli leży on poziomo. Ten czujnik odpowiedzialny jest za to, że wykrywa nam magnes magnes tutaj nad całym urządzeniem i załącza on nam zasilanie. Ten czujnik steruje całym zasilaniem. Po co tak jest zrobione? Prawdopodobnie po to, że jeśli pod naszą nieobecność magnes by gdzieś nam odskoczył, tak jak powiedzmy to ma miejsce tutaj, by nam odskoczył, to urządzenie zostanie wyłączone. A dlaczego? A dlatego, żeby tranzystory, które sterują prądami, wysterowują po prostu prąd na te cewki, nie uległy spaleniu, bo cały czas układ dążyłby, żeby ten magnes przesunąć, więc tranzystory, czy inaczej klucze odpowiedzialne za sterowanie tymi cewkami, no przegrzałyby się. Więc tak należy zamontować ten czujnik Halla, unikniecie wielu problemów. Te czujniki, kolejne H1 i H2 powinny być na wysokości mniej więcej w połowie wysokości cewki. I pierwszy montaż to jest Lewitron 300 gram, pierwsze uruchomienie. Warto zrobić bez tych górnych, małych magnesów. Dopiero jak wykalibrujemy sobie urządzenie, a kalibracja odbywa się tak, że tymi potencjometrami dwoma należy odpowiednio ustawić. One są odpowiedzialne za pozycję X, X, Y. Jeżeli sobie ustawimy, wykalibrujemy i wyczujemy, o co chodzi w tym temacie, to wtedy dołożyć warto te magnesy, jak i dołożyć jeszcze tutaj magnes dodatkowy wtedy do zestawu, że tak powiem, talerzyka, który wisi nad cewkami. Ja tutaj dołożyłem jeszcze kilka magnesów, oczywiście już mi się przesunęły i dobrze będzie to potem zalać klejem, ale dołożyłem jeszcze magnesy, bo nie byłem w stanie wykalibrować i odpowiednio ustawić tak tego spodeczka, tego lewitującego spodka, żeby się utrzymywał w pozycji. Więc takie moje uwagi. Być może ja miałem tylko z tym problem, ale podpowiadam, że jeżeli macie problem, warto dołożyć jeszcze magnes tutaj na spodzie i powinno zacząć to działać. No to tak, jeśli chodzi o kalibrację, to więcej nic tutaj Wam nie powiem, nie podpowiem. Trzeba metodą prób i błędów. Ja robiłem tak, że brałem sobie szklankę lub jakiś pojemnik plastikowy, wsadzałem spodeczek, uruchamiałem cały układ, a po to, żeby mi cały czas nie odlatywał, bo cały czas walił po tych magnesach, może uszkodzić te cewki, bo naprawdę te magnesy są silne i tutaj może dochodzić do takich niekontrolowanych odskoczeń, więc wtedy wkładałem sobie w kubeczek, uruchomiłem urządzenie, no i delikatnie ustawiałem potencjometrami tak, aby on w końcu zaczął lewitować. To też taka pożyteczna, myślę, i praktyczna uwaga. No dobra, no to uruchommy to urządzenie. Zobaczcie, w tym momencie nic nam się nie świeci. Dopiero gdy zbliżymy to, co mówiłem, dopiero gdy zbliżymy magnes, ten czujnik daje sygnał i załącza nam zasilanie na cały układ. Spróbujmy położyć. Nasz Lewitron czy zacznie działać. No, działa. Jak widać, działa. Dla ciekawości możemy zrobić taki myk, że faktycznie on utrzymuje się. I co? No i tyle. No i tak działa nasza zabawka. Można postawić jakąś figurkę, co tam chcemy. Jeżeli ustawimy dobrze, wycentrujemy ten magnes, to on potrafi stać nieruchomo. O, no, mi się nie udało w tym momencie. Ale można to zrobić tak, że zakręcić go i powiem Wam, że kręci się jak perpetuum mobile, oczywiście w cudzysłowie, ponieważ cały czas pobiera energię. Warto, myślę, tutaj dać jakąś obudowę. Wtedy ten efekt jest dużo lepszy. No bo tak to troszeczkę traci to na tym efekcie, ale ja myślę, że wsadzę w jakąś obudowę. Oczywiście z tym zawsze jest problem, w jaką to obudowę, jak to zabudować. No ale myślę, że fajny gadżet na biurku. Mi się podoba. Fajnie, że się uruchomił w końcu i że zaczął działać.
Ta siła jest dość mocna. Tutaj, znaczy siła mocna, duża jest ta siła. Producent deklaruje, że to jest 300 gramów. Potrafił dźwignąć, tylko nie wiem, czy razem z magnesem, czy bez. No ale kładłem różne rzeczy i potrafiło to naprawdę dość fajnie działać. Także tyle tytułem zakończenia. Działa, potwierdzam, polecam. Fajny gadżet na biurko. Tyle, trzymajcie się. No i do następnych.